To rozumiem. Jest znowu mój piękny BMX, zabrałem go tym razem do Krakowa i tym razem pokażę wam coś innego, co można robić na BMX-ach, a będzie to kategoria Flatland, czyli kolejna zajawka rowerowa, dwukołowa. Ze mną ekipa, która powie coś więcej na ten temat. Jestem z drużyny Flatland BMX Slow B. Głównie zajmujemy się jeżdżeniem na flacie, czyli dla zajawki. Kanał jest dzisiejszy jakby poświęcony rozmowie na temat naszej zajawki. Na koniec chciałbym się nauczyć podstawowych myczków flatlandowych, żeby mieć właśnie z tego trochę frajdy, jak wrócę do domu. Także zobaczymy na końcu, co z tego będzie. A wszystko po to, żebyście wy wsiedli na taki rower, wykonali kilka piruetów, no i po prostu, żeby była zajawa. I can hear ya, what you say. Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah, keep my head down, I've been praying. Talk to God, tell me what I gotta say. Yeah, yeah, I can hear ya, what you say. Lately I've been working, tell them all I need my space. Yeah, yeah, keep my head down, I've been praying. Talk to God, tell me what I gotta say. Yeah, yeah. Mówię, że są ludzie, którzy naprawdę mocno popierają Flatland i często podchodzą do nas, nie? I mówią, że to fajne jest, że on nigdy nie widział czegoś takiego i mówię, no dlatego warto to pokazać. Bo mnie zainteresowało, gdzie kupić taki rower, bo ja w sumie sam nie wiem. Wiesz co, to jest bardzo dziwna, odległa sprawa, bo ja, powiedzmy, 3 lata temu miałem taki sklep BMX-owy, który założyłem z kolegą i tam wtedy te części sprowadzaliśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy to głównie zagranica. Jeżeli chodzi o sklepy znanej firmy, dużego sklepu BMX-owego, no to oni mają na swoim stanie typowy flatlandowy cały rower. Kompletny flatlandowy rower do startu. Cały BMX, okay. Nawet jeden chłopak z nadmorza, który do mnie pisał, kupił ten rower. Nawet kupił w przystępnej cenie, bo tam sobie potargował jakoś tam i mu sprzedali. Były dwa. I to są, próbuję sobie przypomnieć markę, natomiast... Kolony, o. To jest Kolony, cała flatówka, więc cały taki rower może, nie wiem, no tam kosztował chyba 2500 zł, tak? Więc to jest do złożenia spoko. W skrócie na AWBMX jest kompletny rower flatlandowy, do kupienia, zamawiasz i próbujesz takie piruety jak my tutaj. Także spoko. Myślałem, że będzie ciężej właśnie. Ja mam jakieś pozostałości ze swojego sklepu, nie? Pedały, które sam Vicky Gomez kiedyś promował. Peggy Microphone Pegs to w zasadzie to jest też bardzo wymysł jednego z riderów. Tak naprawdę Daba, on sobie wymyślił tą firmę EG i jakby sam pomysł na części, więc to jest dużo innowacji, że tak powiem, i to wszystko riderzy wprowadzają w system, więc wiesz, no. Opony masz, japońska firma Ares, rama japońska firma Ares, kierownica japońska firma Ares. A te Peggy nie mają w takim razie nakrętki, tylko one mają gwint w sobie? Nie, one mają nakrętkę, to jest taki bajer, że to jest przykręcane. Okay. Ściągasz nakładkę, bo to jest nakładka do switch, nie? Żeby nogą sobie obracać triki, czyli wiesz, żebyś mógł sobie balansować dookoła, tak, stojąc na tym, żeby było ci łatwiej nogę przekręcać. Naprawdę z tego sporo, tak jak we wszystkim, trzeba się wdrażać, nie? Ja wiem, że chłopaki z BMX-a mają problem, choćby nawet ci z racingu z częściami, bo też nie ma gdzie ich kupić i też gdzieś szukają za granicą, więc no wiadomo, biznes się buduje na tym, co jest dostępne. Jeżeli są klienci, to sklepy to zamawiają. No to ładnie, to będziemy składać taką maszynę. Nie, no wiesz, ja jeszcze jestem na takim etapie. To jest takie oldschoolowe w ogóle. My mamy takie, ja oglądam na OLX-ie, w ogóle oglądamy stare rowery, no flatówki, są po 300-400, my je staramy sobie kupić. W miarę możliwości ściągam je do siebie. Chcę złożyć rowerki takie, które będą jakby do mojej dyspozycji, a ja chcę je za darmo pożyczać dzieciom, czyli napisze ziomek jakiś do ciebie, do mnie, do kogoś, że on by chciał potrenować Flatland, to mój spoko, nie wiem, Wiktor ma taką flatówkę, wysyła ci dzisiaj, jedyne co potrzebuję to od ciebie 2 zdjęcia, że ty w ogóle jeździsz na niej, jak ci ukradną, będziesz musiał za nie zapłacić, tak to może mi nawet ją wysłać, jak mi powiesz, że z jazdy ją złamał, czy coś zepsuł, ja z uśmiechem odbieram ten rower, także bez problemu. Dla totalnej zajawy chcę to zrobić i mam już kilka takich rowerów, części pozbieranych po kolegach. To ekstra, no to czyli wtedy jak ktoś ma zajawę, może uderzać do Slow B. Tak jest, no, dokładnie. Jak Slow BMX i się dogadać. Tak. Można nazwać? Flatland? Flatland można nazwać jako breakdance na rowerze, taniec na rowerze, balet na rowerze, nawet taki film był, jest taki rider. No i właśnie zawsze jak kojarzę breakdance i widzę Flatland, to mi się nasuwa pytanie, czy można na przykład na takim rynku w Krakowie sobie rozłożyć matę swoją, kapelusz i kręcić się na rowerze i robić taki pokaz, że ludzie się schodzą i wrzucają do kapelusza. Myślę, że tak. Ktoś to robi w Polsce?
Nikt tego nie robi w Polsce, natomiast my robiliśmy coś podobnego na zawodach w Ustce. W sensie mieliśmy jeden dzień pokazowy, który był tym pokazowym, powiedzmy płatnym, wynajętym do jeżdżenia. Jako drużyna jeździliśmy tam wspólnie i robiło to duży odbiór jakby społeczny, czyli ludziom się to podobało. I miałem feedbacki nawet, podchodzili do mnie ludzie i mówili, że raz, że fajnie sprowadzona, dwa, że nigdy nie widzieli tego sportu i że to jest fajne, więc... Nie trzeba za wiele przestrzeni i płaską powierzchnię i jedziesz. Dokładnie tak, ludzie zarabiają na tym pieniądze, bo jest, nie wiem, Chris Bone, który jest jednym z najbardziej znanych takich medialnych ludzi jeżdżących na flacie. Gość tylko zarabia na pokazach. On jeździ, udziela trików, pokazuje w różnych miejscach, nie wiem, dla Mercedesa, dla BMW, jest wszędzie po prostu. Tylko on, ale ma do perfekcji ustalone triki, on robi tak, wszystko. Tak i idzie do domu. Showman. Showman, dokładnie. Bardzo dobra nazwa. To spoko. To ja przygotowuję swoją czapeczkę i zaraz będę się kręcił na przednim kole i liczę, że ktoś mi coś tutaj wrzuci. Gdzie teraz idziemy? Jedziemy na MM. Czym jest MM? Plac Marii Magdaleny. Taka miejscówka krakowska ludzi z rowerów. Raczej większość spotkań rowerowych zaczyna się w tym miejscu. To jest właśnie tutaj, ten placyk. Michu? Michu z Krakowa, kojarzysz? Takie nosy? Tak. To jest bardzo kultowy spocik. Każdy inny pek, tam ma streetowy, Nieprawda. tu ma krzywy pedał, jak pedałuje. Jest więcej jego rowerzy niż on sam. To prawda. Na przykład to, że bał się jechać pociągiem z rowerem, żeby się spotkać z nami, a teraz jest jednym z najważniejszych riderów w drużynie. Obgadujemy Janusza. Nie jest Januszem Flatlandu, bo jeździ podobno kozacko i zaraz to pokażę. Tu ma Januszowy rower. Mam wyrąbane w to, na czym jeździ, tylko po prostu jeździ. Everything I do is foreign, you know what I mean? Yeah, foreign. Yeah, you see my whip, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign, I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign, you so boring. I've been up and working, that is foreign, I've been up and working till the morning, yeah. They been sleeping now, I swear they snoring, yeah. And I swear I'm cooking like a foreman. And my foreman jumping like it's Jordan out my way. Vroom, tell him out my lane, I've been praying. Yeah, gotta say this thing, I'm the same. I don't need another person telling me I can't. Lately I've been moving right past all these lanes. I just sat and waited patiently, yeah. I just gave them what they came to see, yeah. I've been moving with a mission now. Why they all just wanna run so aimlessly, yeah. Yeah, you see my whip, you know it's foreign, I'm so foreign. Then you see my... A pokazałbyś mi, jak zrobić podstawowy jakiś triczek? Żebym tu mógł coś przyświrować na moim rowerze? Na twoim rowerze? No. Trochę nie z tej strony tego, ale może spróbować odwrócić kierownicę. To ja mam zwykłego BMX-a do streetu, parku i tak dalej. Założyłem kask na początek, żeby się nie uszkodzić, co polecam. No i teraz Witalij nauczy mnie jakiegoś podstawowego myczka. No, czyli we Flatlandzie są różne style jazdy i jeden z nich jest skacking, to jest taki podstawowy, kiedy... Bo to chodzi o to, że sobie ocierasz nogą o oponę, czyli coś takiego. To miało być łatwe. No, zaraz pokażę, o co mi chodziło. I jeden z takich podstawowych trików pierwszych, który można się nauczyć skaffingu, to jest coś takiego, że z pedału przeskakujesz na przedni peg i później opuszczasz nogę na oponę i ją przyhamowujesz. Dzięki temu podnosisz rower do góry. To jest łatwiejsze niż, jak pokażę, to rozumiesz, o co chodzi. Okay. Ja mam odwróconą kierownicę, bo robię ten trik stając na lewej nodze, ale jak ci będzie wygodniej na prawej stać, to możesz stać na prawej, bo to się nie różni jakoś specjalnie. Dasz radę to zrobić na moim rowerze? Zaraz zobaczymy. Nosisz nogę, przeskakuje. I w ten sposób. Jak no dobra, ważny jest... no w porządku, no to zaraz to będę męczył. Ja czuję, że to jest trik na trochę wyższym poziomie niż początkujący. To spróbuję ten scuffing, który wytłumaczyłeś
Może za tydzień się uda. Tak. I hamujesz nogą. Trochę mocniej i nogę trzymaj równolegle oponie nad nią. Aha. Nie bokiem, Okej. tylko nad nią. I w tym momencie jak przeskoczysz, to wtedy zaczynasz hamować Od razu. oponę. Tak. Dobra. Teraz hamujesz. No, i w ten sposób. Później jak kopniesz do przodu, to nie przechylisz się. Dzięki temu, że hamujesz i przyspieszasz nogą, popychając koło, to przyspieszasz albo hamujesz, więc trzymasz dzięki temu balans. No, To trzeba po prostu w głowie sobie ustawić, w jakim momencie zaczynasz hamować. Przeskoczyłeś i od razu nogę na oponę. no, mi się wydaje, że Flatland to bardzo żmudna taka praca. Trzeba mieć dużo cierpliwości, więc dajcie mi chwilę, a ja oddaję plac dla chłopaków, żeby zrobili coś bardziej wyjątkowego niż to. Wydaje się skomplikowane, ale podstawowe jedziesz myki są tak? spoko proste. Bo tak samemu ciężko wymyślić, nie? to Jak jest się prawda. nie jesteś w I temacie. Nie ma co się dziwić, że ludzie tego nie trenują, bo No. ty jako BMX-arz, który od dawna wie, możesz sobie w internecie wiele rzeczy zobaczyć, to jednak i tak wiesz, że inny tip jest, kiedy ktoś ci powie, zacznij od tego lub od tego, nie? Bo no my się uczyliśmy, ja się uczyłem w latach 90. tak, że nie miałem internetu. Wiesz, kolega pocierał po kole i mówi, może byśmy tak zrobili, a może tak, to może być ciekawe. I nawet nie wiedzieć, że to jest Flatland BMX, więc wiesz. Jak masz na nazwisko? Janusz. Aha, a na imię? Filip. Aha, okej. Widzisz, to napisane. A to nie ta ręka, sorry. Dobra, no to lufa pytanie bez lufy, ale z Filipem Januszem, który dzisiaj nas tutaj oprowadza po Krakowie. Pytanie, jakie mi się nasuwa, to jakie są zawody w Polsce, za granicą? W Polsce są tak naprawdę jedne zawody, które są systematycznie. Jest tu musztarda w Toruniu. Są, według mnie są najlepsze zawody w Polsce, jak bywają. Musztarda Jam? Tak, Master Musztarda Jam. Okej. A na świecie jest więcej. Na pewno największą taką kolebką Flatlandu w tym momencie jest Japonia. Tam są zawody dosłownie co miesiąc. Serio? A kiedyś Niemcy to też był taki dość mocny kraj, jeśli chodzi o Flatland. Są zawody w Kolonii. No właśnie, bo w Kolonii właśnie to taki duży festiwal był, Tak. gdzie inne kategorie też jeździłem. Bardzo też Flatland fajne tam fajnie zawody. działał, no. Flatland jest tam fajnie zrobiony, bo jest jakby, tak scena jest zrobiona w takim jakby starym Luna Parku, coś tego typu. Więc są różne światełka, fajnie to wygląda naprawdę. No i przyjeżdża dużo osób z całego świata, śmietanka tego sportu. No, Jest w miarę blisko z Polski, można podjechać, zobaczyć najlepszych graczy w tym sporcie. a ile trzeba jeździć, żeby pojechać na zawody? Albo żeby tak... Nie trzeba jeździć, żeby pojechać na zawody. Zapraszamy wszystkich, jak ktoś chce, to myślę, że najlepszy sposób to przyjechać na jakieś zawody albo jam, jak się chce pouczyć i zobaczyć, z czym to się je, bo jednak ciężko samemu zacząć w tym sporcie. No tak. A ty zaczynałeś od dziecka? Ja zaczynałem, Byłeś no tak, bardzo młody? byłem, nie pamiętam dokładnie, 10 lat temu. To może nie byłem taki strasznie młody, ale stary też nie byłem. No ja zaczynałem, jeździłem sam, więc wiem z doświadczenia, że lepiej pojeździć z kimś. Podpytać Tak, i zmotywować. ciężko z filmików znaleźć, znaczy nauczyć się dobrze trików, tych podstaw, a potem to się odbija w przyszłości. To też wiem po sobie. No tak. Dobra, no to jedziemy dalej się uczyć, motywować i sobie podpowiadać na kolejną miejscówkę.
A już trochę pojeździliśmy, chłopaki powiedzieli mi, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że zbiorę 5 trików podstawowych, których się nauczyłem i już wam pokazuję. To numero uno. Zalicz, proszę. Zaliczone. Dzięki. Numero drugie. Ja myślę, że sklejone. Sklejone, ja już mam dość. Niezły wycisk. Flatland BMX to nie jest coś, co wyszło z kosmosu, to jest z freestylu, z BMX-a. BMX to jest jedność, jedyny oś, flat, dirt, street, wszystko. Flatland jesteśmy jednością, mamy te same rowery, ale inne pomysły na triki. Witali opowie nam teraz, jakie są najważniejsze różnice między rowerem streetowym, BMX-em streetowym, a BMX-em flatlandowym. Masz 20 sekund start. No to pierwszy, to są węższe opony z reguły, napompowane do 8 barów, tego żeby jak najmniejsze tarcie było pomiędzy ziemią a oponą. Druga rzecz istotna, chociaż teraz już nie tak, bo są gości ze streetu, którzy jeżdżą z freecoasterami, to jest freecoaster właśnie, że koło wolno kręci się w obie strony. Generalnie w 99,9% rowerów flatlandowych masz 4 pegi. Krótszy mostek, dużo krótszy, jest około 35 mm, ty masz chyba z 55. Możliwe. Siedzenie to w sumie tak samo jak w streetie, generalnie jest po to, żeby za niego się trzymać albo przytrzymywać coś tym siedzeniem, więc jest plastikowe, dlatego żeby było leksze. Plastikowe pedały to też kwestia wagi, pegi są aluminiowe, są w różnych kształtach, różnej długości, ale głównie są aluminiowe, ponieważ nie ocierają się o żadne krawędzi czy rury, tylko na nich stoi, więc mają taką szerchowatą powierzchnię i głównie to rama jest znacznie krótsza od ram streetowych czy dirtowych i widelec bez offsetu. Myślę, że to będą wszystkie różnice. Ta kierownica jest bardzo mała i wąska, nie? Znaczy, no kierownice teraz to trochę zniwelowało się różnice pomiędzy rowerami flatowymi a streetowymi. Dużo ludzi jeżdżą właśnie na streetowych kierownicach, ale typowo nowa kierownica ma bardzo mały offset i jest owszem węższa od typowej streetowej kierownicy, ponieważ rama też jest krótsza i żeby ta kierownica nie przeszkadzała, to musi być trochę węższa. Dzisiejszy test pokazał, że na zwykłym BMX-ie też się da. Wystarczy mieć pegi i trochę zajawki, żeby sobie cierpliwie dopracować podstawowe triczki. Także zachęcamy, polecamy i do zobaczyska na jazdkach. No i myślę, że powoli dochodzimy do końca historii flatlandowej. Bardzo cieszę się, że ją poznałem, że spróbowałem tych podstawowych myczków i poznałem ekipę i jakby ten ogólny vibe, który panuje, pozytywny. No i co, myślałem, że to jest tak naprawdę dużo łatwiejsze niż wygląda, także mega szacun dla wszystkich, którzy to robią. No ale okazuje się, że właśnie jak dostanie się kilka tipów od chłopaków, którzy wiedzą, o co chodzi, to już można wszystko opanować dużo szybciej, więc zachęcam do próbowania. Napiszcie, jaka kolejna dwukołowa zajawka warto by było pokazać. No i widzimy się w kolejnym odcinku. A też chciałem przypomnieć, że dobijamy do 50 000 subów, a wtedy jeden z rowerów MTB z NS-a poleci do Was, więc klikajcie kciuki w górę i subskrypcję, to wtedy pełnimy czyjeś marzenie i dostanie fajny rowerek. Yo! To dzięki, panie kamerzysto. Piąteczka, dzięki Wiktor, dzięki Witali, dzięki Krzysiu i Janusz, dzięki Janusz, Piona, dzięki pani fotograf, dzięki pani menadżer.